Witam serdecznie wszystkich uczestników i uczestniczki naszej akcji. Pytamy o zielone. Witam na pierwszym takim naszym spotkaniu merytorycznym, wprowadzającym do obszarów akcji. Dzisiaj pytamy o powietrze. Za chwilkę spotka się z nami Łukasz Gmurczyk. Spotykamy się dzisiaj w ramach akcji obywatelskiej Pytamy o Zielone, która jest realizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którą reprezentuję, i finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ta akcja jest realizowana przez kilku partnerów: Fundację Sędzimira, Rodziców dla Klimatu, Polską Zieloną Sieć, Koalicję Klimatyczną, Fundację Stocznia, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Wspomagania, e, a także Światowy Ruch Katolików na rzecz ochrony środowiska. Dzień dobry, Łukasz Gmurczyk. Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą prezentację w tematyce powietrza. No parę słów o mnie. Tematem czystego powietrza w zasadzie zajmuję się od 2016 roku. Najpierw w ramach takiej własnej inicjatywy Smog Wawerski, następnie w ramach też Warszawy bez smogu i jako członek Polskiego Alarmu Smogowego. Słów parę, o czym będzie prezentacja. Będzie podzielona na 4 części. W pierwszej części będzie to takie krótkie wprowadzenie w problematykę powietrza i problemów z tym związanych. Kolejnym, Kolejną częścią będzie omówienie, wymienienie de facto kompetencji samorządu. Następnie przejdziemy do pytań, które możemy zadawać kandydatom w zbliżających się wyborach i następnie omówimy też przykłady działań, jakie już każdy z samorządów może podejmować. No i po prezentacji będzie jeszcze możliwość zadawania pytań i dyskusji. To tak może na rozgrzewkę. Prosiłbym o napisanie na czacie właśnie, no, jakie tutaj wyzwania w Państwa miejscowościach są, jeżeli chodzi o powietrze, tak, z jakimi problemami mierzycie się u siebie. Ja w tym czasie spróbuję też podejrzeć. Czat jest po prawej stronie ekranu, na dole. O, widzę, że już piszecie. Tam ważne jest, żeby wybrać opcję wszyscy, tak, wtedy wszyscy zobaczymy odpowiedzi, a nie tylko prelegenci, bo tam też jest taka opcja, czyli piszemy do wszyscy. Mhm. Dobra, widzę między innymi wycofanie z uchwały antysmogowej. No tak, to w kilku miejscach w Polsce, de facto w kilku województwach ten problem. No, palenie plastikiem, no to wiadomo, śmieci też, tak. Brak pomiaru jakości powietrza, no to niestety mało faktycznie. Smog, samochody. Zapach jak w dzieciństwie, no tak. No w zasadzie dużo problemów widzę się powtarza, czyli no faktycznie palenie czym popadnie de facto w piecach. Słabe tempo wymiany kopciuchów, y, podejście służb do kontroli. No mam nadzieję, że tutaj część przynajmniej z tych problemów uda się poruszyć w trakcie prezentacji. No, ewentualnie właśnie o jakieś bardziej szczegółowe kwestie, to też będziemy mieli chwilę po prezentacji. Będziemy sobie mogli omówić. To myślę, że już możemy przejść dalej. Słów kilka o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Tak? Mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza, tak naprawdę mamy na myśli zarówno te zanieczyszczenia pyłowe, tak? Czyli głównie z spalania paliw stałych w kotłach, no, potocznie zwanych kopciuchami, czyli ten smog, tak zwany smog klasyczny, związany głównie z sezonem grzewczym.
no, który niestety w Polsce to trwa znaczną część roku de facto. Drugim rodzajem smogu jest też smog komunikacyjny, czy też czasami zwany fotochemicznym, czyli tutaj powstaje wskutek spalin samochodowych, które zawierają no, przede wszystkim tlenki azotu, dwutlenek azotu, który jest, jak wiadomo, trujący. No, poza tym mamy jeszcze do czynienia oczywiście no, z tym problemem takim najważniejszym de facto teraz, z którym się mierzy cała ludzkość, tak? Czyli emisjami do atmosfery dwutlenku węgla, który jak wiadomo jest takim najważniejszym gazem cieplarnianym, wpływającym na klimat, ocieplającym, zmieniającym ten klimat. No i są też inne gazy, metan, no, tlenki azotu, freony. One oczywiście troszkę w mniejszym stopniu odpowiadają za obserwowane zmiany. Czym jest sam smog? Smog to tak naprawdę powietrze zanieczyszczone przez drobne, bardzo drobne cząstki pyłu, które wiążą się z cząstkami wody. No jest to wynik emisji do powietrza w trakcie właśnie spalania paliw stałych. Cząstki pyłu wiążą się z cząstkami wody. No, duży wpływ na to mają na pewno niekorzystne warunki meteorologiczne, tak? Czyli smog zazwyczaj obserwujemy, gdy nie ma wiatru, gdy jest inwersja termiczna, czyli że wzrost temperatury, że wraz ze wzrostem wysokości w atmosferze temperatura nam rośnie. Wtedy jakby tworzy się taka czapa nad miejscowościami i zalega smog. No tutaj jakby wizualizacja, dlaczego tak naprawdę no, te pyły i smog jest tak niebezpieczny, no to tutaj jest właśnie pokazane, no jest po prostu te pyły są bardzo, bardzo małe w porównaniu chociażby do włosa ludzkiego, no przez to po prostu przenikają też do płuc, do krwiobiegu. Były badania, że też no, trafiają tak naprawdę do mózgu. No i tak, jeżeli chodzi o Polskę, no to tą główną przyczyną zanieczyszczenia to jest tak zwana niska emisja, tak? Niska emisja, często się mówi, no właśnie, niska emisja stąd, że pochodzi z niskich kominów, tak? Czyli to są jakby kominy, które są poniżej, to jest tak przyjęte poniżej bodajże 40 metrów. No i to jest to, co nas truje, tak? Czyli kotły, piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Ważne też jest, że no właśnie to spalanie w wielu polskich domach, w większości polskich domów tak naprawdę jest nieefektywne. Paliwa są spalane w starych kotłach, które mają sprawność często poniżej 50%, czyli to tak naprawdę paliwo, które się wrzuca, to można powiedzieć, że w połowie ulatuje właśnie w postaci tego dymu, w postaci tych pyłów do atmosfery, po prostu jest niespalane, tak? Ląduje w atmosferze. Poza tym, że gospodarstwa domowe są źródłem emisji pyłu PM2,5, to też jakby zawierają chociażby rakotwórczy benzopiren, dioksyny, furany. No jak widać tutaj ze statystyki, jeżeli chodzi na przykład o ten rakotwórczy benzopiren, bardzo szkodliwy, tak naprawdę 93% emisji to są gospodarstwa domowe, tak? Pozostałe źródła to są tylko pojedyncze procenty. Tak samo dioksyny, furany w zasadzie 73% gospodarstwa domowe. Sam benzopiren właśnie jest tak niebezpieczny, bo wykazuje właściwości kancerogenne. Przyczynia się tak naprawdę też do wielu chorób nowotworowych. Może przyczyniać się z badań, wynika również do powstawania wad genetycznych. No dlatego te powietrze, którym oddychamy, jest zdrowe. No,
Tutaj mapka pewnie wszystkim znana, bo już od lat de facto się przewija i niestety ta kolorystyka się tutaj za bardzo nie zmienia. No, Polska, jeżeli chodzi o stężenie, to jest stężenie tego benzoapirenu, tak? No to widać, że no niestety jesteśmy takim liderem też w Europie. Szacuje się, tu szacunki są oczywiście różne, ale tak najczęściej się mówi, że te emisje benzopirenu przyczyniają się do 40 000 przedwczesnych zgonów. Tak? To jakby nie jest główna jakby przyczyna zgonu, tak, jako takiego, bo często to jest gdzieś zarzucane, natomiast no to są przedwczesne zgony. Po prostu no, ci ludzie mogliby dłużej żyć, gdyby powietrze w Polsce było czystsze. No jeżeli chodzi o walkę ze smogiem, no to też już od kilku lat, jak wiemy, są podejmowane wysiłki, czy to na szczeblu rządowym, czy na szczeblach samorządowych. Na chwilę obecną, tu są dane z końca czerwca 2023 roku, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze. No, udało się wymienić 324 000 kopciuchów, tak? No, to jest emisja blisko 1 700 000 ton węgla mniej spalonego, 1,5 miliona mniej emisji CO2 do atmosfery. Czy dużo? No, założenia były takie, że jednak miało być dużo więcej wymienione. Jak wiemy, tych kopciuchów kilka milionów. Więc można powiedzieć, że to jest no nadal bardzo niewiele w skali całego kraju, w skali problemu. Natomiast to, co pocieszające, mimo wszystko już widać, że ta walka ze smogiem przynosi efekty. W porównaniu jakby właśnie do statystyk, do badań prowadzonych we wcześniejszych latach widać na przykład, że Polski Alarm Smogowy, który publikuje taki ranking już od 2015 roku, no to właśnie stwierdzono pierwszy raz, że te średnioroczne stężenia pyłów PM10 były w normie, tak, we wszystkich miejscowościach objętych monitoringiem GIOŚ-u. No oczywiście to trzeba mieć też na uwadze, że ten monitoring GIOŚ jest niewystarczający, no to jest tylko to są stacje w niektórych miejscowościach i tak naprawdę, no wiadomo, tam gdzie tego monitoringu nie ma, no to może być różnie, tak, może być równie dobrze i gorzej. Co ciekawe jeszcze, na przykład może tutaj warto wspomnieć, że w takich miejscowościach jak Kraków czy Rybnik też średnioroczne stężenie pyłów PM10 spadło o 40%. Także no tutaj ciężko powiedzieć, żeby ten wynik był niezwiązany jakby z walką ze smogiem, tak, z wymianą kopciuchów. Także to jest naprawdę już spora poprawa. W innych miastach też często na przykład Nakło jest takim przykładem miasta, gdzie tak samo liczba dni z takim powietrzem nie nadającym się do oddychania spadła 5-krotnie. Też Pszczyna, która była znana, czy taki niewielki Godów na przykład, też tam jest 2-krotny, 3-krotny spadek z tych statystyk, które były w tym roku prowadzone. Tak wynika. Tutaj właśnie taka mapka z porównaniem z 2022 2020. No widać chociażby właśnie, że jeżeli chodzi o stężenia benzopirenu, ta norma krajowa to jest jedna jednostka i teraz widać, że w 2020 na przykład rekordzista Nowy Targ to było ponad 18, w 2022 7. No tutaj widać, że każda miejscowość w zasadzie, no ta oczywiście, w której jest ten monitoring GIOŚ-u, czyli Inspekcji Ochrony Środowiska, no to widać ten spadek, jest różnica.
Dni smogowe, czyli wtedy, kiedy jest przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 powyżej 50 mikrogramów na metr sześcienny. Norma krajowa jest przyjęta 35 dni w roku. No i też widać znaczną poprawę, przynajmniej w wielu miejscowościach. No znowu rekordzista Nowy Targ z 90 dni spadło do 57. No daleko wiadomo jeszcze do ideału, ale no już widać ten trend w innych miejscowościach też, że tych dni jest coraz mniej z przekroczeniami. Dobrze, to tak jak powiedziałem, no główną przyczyną zmian klimatu jest ta nadmierna emisja gazów cieplarnianych CO2. No i naukowcy tutaj, no, jest ten konsensus słynny w tej sprawie, że to jednak działalność człowieka tutaj w znacznym stopniu przyczynia się i te spalanie paliw kopalnych głównie za zmiany klimatu. Też ten międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatu, IPCC, szacuje, że no jeżeli obecna sytuacja, obecne jakby te praktyki zostaną utrzymane, no to niestety, ale prędzej czy później dojdzie do tej globalnej katastrofy, że tak naprawdę przy obecnych trendach ocieplenia i przy tym tempie, no to już około 2050 roku no, mogą się chociażby zacząć migracje ponad miliarda ludzi, tak, ze względu na to, że ludzie zaczną uciekać przed powodziami, suszami, głodem, konfliktami, czyli no, tym, co będzie wywoływane po prostu przez ocieplający się klimat. No i tak naprawdę no, dotknie to każdego, tak? Bo wiadomo, no, te migracje będą szły z południa na północ. No, nikt nie będzie w stanie jakby tego powstrzymać, czy się jakoś odgrodzić, czyli w zasadzie no, będzie groziła też nam destabilizacja i konflikty. Co możemy zrobić lokalnie tak naprawdę, tak? Na tym szczeblu lokalnym? No to przede wszystkim no, starać się jak najszybciej odchodzić od spalania paliw kopalnych. Zarówno w ogrzewaniu, jak i chociażby też w transporcie. No wiadomo, rozwijać OZE, czyli odnawialne źródła energii, czyli właśnie tą niskoemisyjną gospodarkę niskoemisyjną, no i zmniejszać zużycie energii, tak? No, czym mniej energii zużywamy, to też mniej energii, no mniej jest spalane gdzieś tych paliw kopalnych, bo w tym momencie no jednak większość jednak u nas energii nadal pochodzi z paliw kopalnych. Co może samorząd? Teraz byśmy sobie powiedzieli. Jeżeli chodzi o samorząd na poziomie, tutaj będziemy mówić samorząd, mając na myśli ten samorząd na poziomie gminy, tak, z pominięciem sejmików województw. No, jeżeli chodzi o właśnie o gminy, mogą opracowywać programy ochrony środowiska, czyli to są takie dokumenty planowania strategicznego na wysokim poziomie. Tak? Jest to taki podstawowy dokument zarządzania miastem właśnie w tej sferze ochrony środowiska. No i on tutaj może jakby kreować cele, kierunki tej polityki gminy w zakresie ochrony środowiska, no w szczególności też ochrony powietrza. I tak naprawdę no, powinien wskazywać właśnie kierunek rozwoju tej gospodarki niskoemisyjnej, podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia poziomu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, na co za tym idzie też redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kolejnym punktem z kompetencji samorządu jest realizacja programu ochrony powietrza. Programy ochrony powietrza jest to jakby uchwalanie programów, jest w kompetencji sejmików województwa. Gminy mogą co najwyżej zgłaszać swoje uwagi
Natomiast no już realizacja programu ochrony powietrza jest po stronie gminy. No i program ochrony powietrza już naprawdę bezpośrednio, jego celem jest poprawa jakości powietrza, a tak naprawdę dojście i dotrzymanie norm jakości powietrza, które są przecież określone chociażby w rozporządzeniu ministra środowiska. I tak naprawdę programy ochrony powietrza już zawierają konkretne działania. Tam jest tak zwany wykaz działań naprawczych, które konkretne gminy, to już są konkretne gminy wymienione w danym województwie, które muszą podjąć. Są wskazane też jakby wymogi ilościowe na przykład, tak? Czyli oczywiście jakość tych programów ochrony powietrza jest różna w zależności od województwa, natomiast no, w tych lepszych jest to sensownie rozpisane, chociażby na przykład chociażby ten poziom wymiany kopciuchów, czy jaki powinien być, czy chociażby liczba kontroli przez straże miejskie czy straże gminne, no, w ogóle, że powinny być kontrole prowadzone. No to tego typu między innymi działania naprawcze są wskazywane. Jest też tak zwany tam plan działań krótkoterminowych. To jest taki, no jak sama nazwa wskazuje, takie działania na krótką metę w sytuacji, gdy na przykład jest prognoza, że to właśnie pogoda tutaj będzie taka, że są prognozy, że wystąpi smog, wtedy GIOŚ, czyli Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje powiadomienie i wtedy gminy mogą wprowadzać właśnie takie działania typu ograniczające, na przykład to są no, często kontrowersyjne, na przykład zakaz palenia w kominku, o ile to jest jako drugie źródło ogrzewania, tak? Czyli gdzieś takie działania, podejmowanie działań, które mają no, ograniczyć ten wpływ w danej sytuacji i troszeczkę polepszyć sytuację. No, punkt trzeci, czyli egzekucja uchwał antysmogowych. To znowu uchwały antysmogowe wprowadzone są na poziomie województwa. Obecnie większość województw już uchwały antysmogowe wprowadziła. Bodajże 2-3 województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie nie ma uchwał antysmogowych i opolskie w zasadzie też nie, bodajże na chwilę obecną. I no, uchwały antysmogowe w zasadzie działają w większości województw, w większości też już jest tak naprawdę zakaz kopciuchów lub za chwilę wejdzie. No natomiast już były właśnie próby w zeszłym roku rozmontowywania tych uchwał antysmogowych, czyli przesuwania ich w czasie, co też tutaj właśnie kilka osób na czacie zwróciło na to uwagę. Tak, no to też jest problem, że zaczęły być przesuwane. Mimo że uchwały antysmogowe też no, jakby nie narzucają tych zmian i tych wymagań odnośnie zakazu kopciuchów z dnia na dzień, to często jest co najmniej kilka lat, tak? Chociażby w przypadku województwa mazowieckiego, tam był taki okres przejściowy bodajże 7 lat od uchwalenia no, do wejścia zakazu, no tak, żeby był czas jakby na podjęcie działań, na pomoc też ludziom, którzy mają te kopciuchy w tym, żeby mogli wymienić źródło ciepła na jakieś niskoemisyjne. Ups, przepraszam. Tak, kolejny punkt to wspieranie rozwoju OZE. No tutaj to działa nam dwutorowo, zarówno w kontekście właśnie tej jakości powietrza, jak i wiadomo w kontekście emisji gazów cieplarnianych. No i tutaj samorządy też mogą najróżniejsze działania w tym kierunku podejmować. No, jeżeli chodzi o emisję z transportu, to oczywiście rozwój komunikacji publicznej, no to też w wielu miejscowościach niestety brakuje, tak? W Polsce przez wiele lat chociażby kolej, taka lokalna gdzieś była zwijana, transport autobusowy, no i tak naprawdę no, to też w wielu miejscowościach kuleje i tutaj też duża rola samorządów, żeby
no, wspierać jednak ten rozwój, bo wiadomo, że no, komunikacja publiczna, no jeżeli jest komunikacja publiczna, to w mniejszym zakresie wtedy jest konieczność korzystania z samochodów i no, te emisje też są jednak sporo mniejsze. Kolejnym działaniem z samorządów to jest ograniczenie zużycia energii, tak? No tutaj przede wszystkim termomodernizacja budynków gminnych, szkół, bibliotek. Wiele gmin w Polsce już też takie działania prowadzi. Tu może taki też troszkę na rozruszanie pytanie, właśnie prośba o zastanowienie się i napisanie, no o co można tak naprawdę te osoby kandydujące w wyborach zapytać, co można od nich oczekiwać. Sobie też włączę tutaj podgląd. To oczywiście może nie być łatwe, także na razie patrzę, niewiele się pojawia. Pojawiło się pytanie na przykład, co zrobili do tej pory w temacie poprawy jakości powietrza? No tak, bo najczęściej się mówi, co się zrobi, a co się zrobiło, to już nie zawsze jest się czym pochwalić. Kiedy uchwalona ustawa antyodorowa? Jak będą wspierać wymiany kopciuchów na ogrzewanie OZE? No tak, bardzo dobre pytania. Które gminne budynki wymagają termomodernizacji? Mhm. Akcje edukacyjne, jakość, liczba interwencji. No fajnie, bo tutaj właśnie w dalszej części o tych działaniach, które można wykonywać z poziomu gmin, no to widzę, że się powtarzają, także w zasadzie jakbym tutaj, podejrzewam, jeszcze chwilę poczekał i przeczytał, to już nie miałbym o czym za bardzo mówić, bo te pytania wszystkie tutaj się już pojawiają. I działania jednocześnie, no bo wiadomo, że to są już takie pytania sugerowane, które sugerują też de facto często jakieś działanie, które należy podjąć. No dobrze, to może przejdźmy właśnie już do tego działu pytań. No i tutaj przechodzimy do tej części, w której zaproponujemy pytania już konkretne dotyczące powietrza dla osób kandydujących w wyborach. A tu też oczywiście no, omówimy tylko część pytań, część przykładów. Więcej też bardziej szczegółowo można znaleźć w naszym przewodniku tutaj przygotowanym w ramach akcji. Pytanie pierwsze. W jaki sposób planuje Pani informować mieszkańców o tym, które źródła ciepła i do kiedy należy wymienić na podstawie obowiązujących naszą gminę przepisów? No właśnie, wydawałoby się, że to informowanie, no tutaj niekoniecznie musi coś zmienić, natomiast tak naprawdę jest to jedno z ważniejszych działań, bo jakiś czas temu były robione badania tak w skali Polski. Okazuje się, że tam nie pamiętam wynik, ale dosłownie kilkanaście procent tylko badanych było w stanie, w ogóle kojarzyło taki temat jak te przepisy antysmogowe, uchwały antysmogowe i jakiekolwiek terminy. Także tutaj widać, że no tej informacji cały czas brakuje. No i to jest jakby ta podstawa, od której trzeba zacząć, tak? No najpierw trzeba przede wszystkim tym mieszkańcom uświadomić, że jest problem i też no, poinformować ich tak naprawdę o jakichś obowiązkach, które wynikają chociażby z przepisów, tak? No i co tutaj można zrobić? No przede wszystkim zacząć od informacji na stronach internetowych, tak, instytucji gminnych, wszelakich instytucji gminnych, tak, i tutaj informacja o uchwale antysmogowej. Natomiast ważne to też, żeby to było przedstawione w jakiś jasny, prosty sposób, czy to za pomocą jakiejś konkretnej grafiki, po prostu z widocznymi datami, prostym językiem, żeby to nie był cytat wyrwany z tej uchwały antysmogowej, gdzie wiadomo, to jest jakieś tam paragrafy, tylko
tylko w taki jasny, prosty sposób. No i oczywiście to warto też w urzędach, nie tylko w urzędzie gminy, ale chociażby w ośrodku pomocy społecznej, czy nie wiem, Ochotnicza Straż Pożarna, no wszystkie jakby instytucje gminne, które są, warto taką informację zamieszczać. Można też na stronie, na przykład, jeżeli ta uchwała antysmogowa jeszcze nie weszła w życie, na przykład umieścić taki zegar odliczający dni, czy tam minuty, godziny do momentu wejścia, do czasu wejścia uchwały antysmogowej. Wiele gmin coś takiego robiło na swoich stronach internetowych. No bardzo fajnie to wyglądało, no bo jakby chcąc, nie chcąc intrygowało, tak, co ten zegar tam odlicza. I można by, dzięki temu było dotrzeć do większej liczby mieszkańców. Można też wysyłać od pisma, tak, pisma informujące. No, warto to robić na przykład przy okazji, bo często się mówi, no okej, taka wysyłka, ale to wiadomo, są dodatkowe koszty. No, przy czym no, warto na przykład co roku gmina ma obowiązek wysyłać decyzję o wysokości podatku od nieruchomości, czy też informację o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. No i tak czy inaczej już taka wysyłka idzie. No, wystarczy wtedy dorzucić de facto jakąś ulotkę ładnie przygotowaną z konkretną informacją właśnie do takiej wysyłki corocznej, która i tak już jest wysyłana, czyli tutaj też odpada ten argument, no, że nie ma na to pieniędzy. No de facto no, to już kwestia tylko przygotowania samej informacji, tak, ulotki, no też można to niskokosztowo przygotować tak naprawdę. Taka wysyłka pisma z gminy jest o tyle też fajna, bo tak naprawdę no, mieszkańcy dużo poważniej traktują, wiadomo, pismo urzędowe, tak, gdzie to jest no właśnie z jakimś podatkiem tutaj przy okazji i wysyłane, niż chociażby taką ulotkę po prostu wrzucaną do skrzynki z jakiejkolwiek innej okazji, tak? A tutaj jednak jak jest pismo urzędowe, jeszcze jakiś tam list, czy od burmistrza, czy od wójta, to tam na pewno no, więcej osób to przeczyta, więcej osób zwróci na to uwagę. Teraz pojawiło się takie narzędzie jak Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, także też to warto z tego korzystać, dlatego że tam jakby mamy informacje o tym, no, gdzie kopciuchy się znajdują, pod jakimi adresami i tu też można już jakby celować bezpośrednio, docierać z informacją do mieszkańców bezpośrednio. No, poza tym oczywiście takie organizować można bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, czy to dedykowane temu tematowi, czy przy okazji na przykład jakichś imprez, festynów organizowanych w gminie. Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. No jeżeli już poinformowaliśmy jakby o wymogach, o jakichś przepisach, o jakiejś podstawie prawnej, no to warto też, żeby gmina promowała dostępne programy dofinansowań. Czy to gminne, czy jeżeli gmina nie oferuje, no to chociażby te rządowe typu czyste powietrze. W jaki sposób to można robić? No to tutaj takie najskuteczniejsze działania tak naprawdę, które są wymienione, no to ekodoradcy, zatrudnienie ekodoradców. Tutaj na przykład gmina Skawina zatrudniła ekodoradców. Można też przeszkolić pracownika gminy, na przykład w zakresie informowania pomocy, właśnie w temacie wymiany źródła ciepła, czy samej termomodernizacji. Taki pracownik może pomóc wypełnić wniosek na przykład o dotację, czy na przykład też załatwić badanie kamerą termowizyjną. Także tutaj naprawdę ekodoradcy robią bardzo fajną robotę i to się sprawdza w wielu gminach. Właśnie na południu wiem, że i gmina Skawina i inne też zdaje się jakby korzystają, wdrożyły tych ekodoradców w ramach programów unijnych, jakieś pozyskały dofinansowanie, także to też jakby jest realizowane w zasadzie no niskokosztowo można powiedzieć, tak, bo to finansowanie gdzieś jest z zewnątrz. Drugim takim działaniem no to jest właśnie otwieranie
takich gminnych punktów konsultacyjnych, informacyjnych programu Czyste Powietrze i tutaj właśnie te wojewódzkie fundusze ochrony środowiska wspierają uruchomienie takich punktów. Gmina może dostać 35 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie takiego punktu. No i oczywiście tutaj można albo kogoś zatrudnić, no wiadomo, tutaj trzeba sfinansować pewnie też trochę wynagrodzenie, natomiast można też przeszkolić na przykład jakiegoś pracownika i troszeczkę, no wiadomo, poprzesuwać zadania w gminie może czasami się uda i wtedy też prowadzić taki gminny punkt no, siłami, jakby zasobami wewnętrznymi. No i to też się fajnie rozwinęło, naprawdę wiele gmin właśnie otworzyło te punkty. Są też prowadzone rankingi, tak, ile gmin, która gmina jakby no, więcej uzyska tych wniosków, wtedy dostaje na przykład nagrodę, może dostać też większe pieniądze, są prowadzone właśnie te rankingi i wydawane nagrody. Trzecim takim działaniem też bardzo skutecznym to jest to, że gmina zostaje tak naprawdę też operatorem programu Czyste Powietrze, czyli tak naprawdę tu już przeprowadza potencjalnych beneficjentów, najpierw ich identyfikuje, potem wskazuje im korzyści ze skorzystania z tego programu dotacji na wymianę ciepła czy termomodernizacji, tak naprawdę prowadzi za rękę przez cały proces, tak naprawdę, tak, prowadzi mieszkańca przez proces wnioskowania, realizacji, rozliczenia całej inwestycji, wsparcia finansowaniu. No i też gmina jakby tutaj za każdy za taki każdy punkt adresowy, który przeprowadzi, czy na przykład kompleksową termomodernizację, to otrzymuje 1700 zł no, wsparcia jakby na te działania. No i teraz takie pytanie, jak myślicie, która energia jest obecnie najtańsza, jeżeli byśmy mieli zaproponować mieszkańcom? To też na czacie możecie wpisywać. Pojawiło się OZE, woda, pelet, drewno, atom. No atom na pewno, natomiast znaczy atom dla domów to na razie problem, wiadomo, ale tak, biomasa, dobrze. No i tutaj moja odpowiedź, że najtańsza obecnie, najtańsza to ta, której nie zużywamy. Dlaczego? No tak naprawdę no właśnie o to chodzi, że nieważne czym palimy, to tak naprawdę no, najmniej energii zużyjemy wtedy, kiedy mamy dobrze docieplony dom, ciepło z niego nie ucieka i tak naprawdę wtedy palimy węglem, tego węgla spalimy mało, gazem grzejemy, tego gazu zużyjemy mało. Mamy pompę ciepła, zużyjemy mało energii elektrycznej do jej zasilania. Także tak naprawdę no, najistotniejsze w tym procesie ogrzewania domów no, to jest to, żeby jednak jak najmniej tej energii po prostu zużywać, tak? I żeby jednak tutaj starać się docieplić po prostu dom w miarę możliwości. Oczywiście, no wiadomo, to jest no, chyba no, najtrudniejsza sprawa i też najbardziej kosztowna. Dobrze, idąc dalej. Jakie działania osoby kandydujące mogą podjąć, aby wspomóc osoby ubogie energetycznie? Tak? No przede wszystkim tutaj no, osoby ubogie energetycznie to takie, które, tak jak jest napisane tutaj, napotykają trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb w zakresie ciepła, energii, co skutkuje ograniczeniem jakości ich życia, komfortu termicznego. I tak naprawdę co można zrobić? No przede wszystkim takim pierwszym wyzwaniem no to z ubóstwem to jest w skali gminy określenie skali problemu na terenie gminy, zidentyfikowanie tych osób ubogich energetycznie. No i tak naprawdę postawienie diagnozy. No i wiele gmin, na przykład takim dobrym przykładem z tego co kojarzę jest gmina Oświęcim, tam na przykład opracowano taki raport na temat ubóstwa energetycznego na swoim terenie, no i dzięki temu jakby można zacząć dopiero podejmować już jakieś konkretne działania, planować działania.
No i z takich działań, no to też na przykład gminne programy osłonowe, no to tutaj właśnie między innymi Kraków, ale też Oświęcim, Skawina, Nowy Targ, mm, wprowadziły programy dopłaty do rachunków dla osób, które jakby z tego względu, że zmieniły sposób ogrzewania, no to ponoszą na przykład wyższe koszty grzewcze, tak? I gmina no, troszeczkę dopłaca im też na przykład do rachunku. Drugim takim działaniem, które gmina może podjąć, na przykład jest udział w programie Stop Smog. Tutaj to jest też znowu taki rządowy program, który polega na tym, że w zasadzie finansowana jest wymiana kotła, jak też termomodernizacja budynku i tak naprawdę tutaj od 70% do 100%, bo środki budżetu państwa to jest 70%, 30% wkład gminy, przy czym gmina też może, nie wiem, 10% na przykład, żeby pokryli właściciele budynku, przy czym te 10% na przykład w Skawinie w ten sposób bodajże było, że te 10% wkładu można było odpracować na przykład, tak, też wpłacać w ratach, bądź na przykład odpracować przez jakiś czas. I dzięki temu no tutaj w zasadzie mieszkańcy mają termomodernizowany dom i z wymianą źródła ogrzewania w zasadzie prawie że bezkosztowo. No oczywiście jest to taka opcja dla ubogich, tak? Tam oczywiście są niskie kryteria dochodowe, niski dochód musi być i wtedy można się zgłosić. No i wiele z gmin z tego korzysta. Wiem, że nawet Warszawa właśnie przystąpiła i też znalazła sporo takich osób, które no mają bardzo niskie dochody i też zamierzają właśnie w te najtrudniejsze przypadki właśnie wspomóc tym programem. No i z takich podstawowych rzeczy, no to edukacja, tak, czyli przede wszystkim jak ograniczać zużycie energii, czyli jakie takie proste działania można podejmować, czy to chociażby no właśnie z żarówkami, które mniej nam tego prądu zżerają, czy no, czasami nawet takie rzeczy, że jak ktoś ma słabo docieplony budynek i kaloryfery gdzieś pod ścianą, to czasami gdzieś wystarczy, że zaizolować tą ściankę za kaloryferem, bo sam widziałem na przykład na kamerze termowizyjnej od zewnątrz zimą, jak się strzeliło na budynek taką kamerką, to po prostu widać było grzejnik dosłownie na ścianie, taki mocno przebijający się przez ścianę, bo budynek był tak słabo ocieplony, że no ten grzejnik przebijał, tak? No i tam też tak naprawdę, no wiadomo, to jakoś bardzo dużo nie zmieni, ale też dając na przykład jakąś folię taką, która odbija ciepło, no też można więcej tego ciepła zatrzymać w domu. No to też najróżniejsze tutaj można mieć pomysły i takie nawet na krótkoterminowe, tak, żeby gdzieś tutaj wspomagać te osoby ubogie energetycznie. No i taka ciekawostka na przykład to też w Rybniku, władze Rybnika wprowadziły taki program dla samotnych seniorek, które mieszkają na przykład w dużych domach, mają problem z ogrzewaniem, budynki bez termomodernizacji. Tutaj na przykład udostępniła gmina im budynek komunalny, w którym mogą jakby się zgłosić do wspólnego zamieszkania, tak? No, jest to jakby na początku, tam kilka osób się zgłosiło, no, ciekawe jak to się rozwinie, natomiast no, są to jakieś tutaj pomysły jakby na to, żeby też pomóc no, w tych czasach, gdy wiadomo te koszty ogrzewania budynków no, są wysokie i niestety zapowiada się, że chyba będą jeszcze wyższe, także ten problem będzie narastał. Kolejnym pytaniem, które możemy zadać, to w jaki sposób no, gmina zamierza już egzekwować tak naprawdę przepisy uchwały antysmogowej obowiązujące w danym województwie. No i tutaj przede wszystkim oczywiście tam, gdzie jest, tak, straż gminna, miejska, no to kontrolę tej straży, ale też można na przykład
upoważnić urzędników gminnych i wydać im upoważnienie do przeprowadzania takich kontroli, też mogą to wykonywać. Mm, Dobrze, gdyby te kontrole były wykonywane też na przykład też popołudniami, no bo wiadomo, że ten no, problem takiego palenia i palenia często jakimiś niewłaściwymi rzeczami jest gdzieś tam po godzinie powiedzmy 16-17 wieczorem, jak ludzie wracają też z pracy i wtedy się zaczyna, a najczęściej wtedy to tak, nasz gmina nie działa, straż często też już ma wolne i tak naprawdę no, to jest często bez kontroli, a na przykład w Skawinie tak wprowadzono takie dyżury, że też po godzinie 16 właśnie wieczorem w sezonie grzewczym na przykład też są kontrole wykonywane zespołowo właśnie przez urzędnika i przez strażnika. No, urzędnik ma, wiadomo, strażnik to tutaj bardziej taka funkcja kontrolna, urzędnik bardziej kładzie nacisk na edukację też mieszkańców i tutaj informowanie chociażby o tych wcześniejszych punktach, które mówiliśmy, tak? Dostępne dotacje, wiadomo jaka jest pomoc, i zachęcanie do skorzystania z tej pomocy. No, jak można jeszcze kontrolować te przestrzeganie uchwał? No, przede wszystkim udostępnić jakiś czy serwis www, aplikację, czy najprościej telefon tak naprawdę do zgłaszania takich problemów. Czy to problemów ze spalaniem śmieci, no, takich trudnych problemów tak naprawdę, tak? No bo wiadomo, no, mamy nadal też problem taki, że wiele osób gdzieś tam no, pali też takimi rzeczami, którymi nie powinna palić, no a niestety to ma wpływ na zdrowie no, sąsiadów, tak? I tutaj też no, mm, jest to trudna sprawa. Poza tym informacje na stronach www, no to też można informować tak naprawdę no też raz, że o jakichś konsekwencjach, które grożą, dwa, o liczbie wykonanych kontroli, tak żeby też, jeżeli gmina oczywiście działa w tym zakresie, no to de facto powinna się troszeczkę chwalić tymi działaniami, no wtedy też jest to taka troszeczkę większa presja na mieszkańców, jeżeli mieszkańcy widzą, że gmina podejmuje jakieś działania w tym zakresie. No i z takich ciekawostek, to jeżeli nie ma na przykład, bo to jest bardzo częsta sytuacja, najczęstsza chyba, że no gminy jednak straży gminnych nie mają, tak? No i co wtedy? No i no właśnie, no i na przykład gmina Igołomia, Wawrzeńce oraz Koniusza zawiązały taki związek na zasadzie, że stworzyły straż międzygminną. Przepisy umożliwiają coś takiego. Gminy zrzuciły się na tego strażnika gminnego, na jego wynagrodzenie, jakiś tam sprzęt. No, na 3 gminy to powiedzmy to już jest jakiś niewielki koszt. No i ten urząd, i ten strażnik tak naprawdę dzieli ten swój etat między te gminy i, no i przeprowadza chociażby kontrolę spalania odpadów. No i z tego, co gminy tutaj się chwalą, no to te kontrole mają dużą skuteczność. A z drugiej strony no, budżety gmin nie są jakoś tutaj zbytnio obciążone. No oczywiście poza sezonem grzewczym taki strażnik też może wykonywać różne inne tutaj czynności. Dobrze, jeżeli chodzi na przykład o ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących z transportu, no to te pytanie, co tutaj można zrobić, no to właśnie to znowu też istotne ze względu na jakość powietrza, to no najczęściej to ma, wiadomo, tutaj ten problem zanieczyszczeń pochodzących z transportu, czy w większych miastach, czy na przykład w miastach, które są bardzo, mają taką zabudowę taką ciasną, powiedzmy, tak, mało tej przestrzeni, no to tam te zanieczyszczenia z transportu są ciążliwe. No i oczywiście to też te działania nam ograniczają emisję gazów cieplarnianych. No i tutaj klasycznie, czyli począwszy od unowocześniania samego taboru komunikacji zbiorowej, czyli zakupu autobusów energooszczędnych o niskiej emisji CO2, zanieczyszczeń. Z drugiej strony wtedy to są, jeżeli to są nowe autobusy, to wiadomo też i komfort podróży jest większy, czyli i ta zachęta jest większa do korzystania. No, wpisuje się to właśnie w taką promocję też wtedy niskoemisyjnego transportu publicznego, przy czym właśnie ta promocja też może polegać na tym, że no, troszeczkę planujemy ten transport publiczny, czyli na przykład robimy węzły przesiadkowe, jeżeli mamy przystanek
przystanek autobusowy, dworzec autobusowy czy przystanek kolejowy, to warto, żeby tam jakiś był kawałek parkingu dla dojeżdżających samochodem, czy zadaszenie jakieś dla dojeżdżających na rowerze, czyli właśnie to takie park and ride, tak? Czy to dla samochodów, czy dla rowerów. No, tak na przyszłość, tak naprawdę troszeczkę, która nas czeka, to też rozbudowa, wiadomo, sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. No, warto, żeby to też już gdzieś na terenie gmin powstawało, no bo to wiadomo, no jeżeli będzie gdzie ładować, to też i coraz więcej osób gdzieś tam będzie chciało zakupić samochód elektryczny, korzystać i będzie łatwiejsze de facto poruszanie się trochę, no też po Polsce elektrykami, także warto gdzieś tam, żeby gminy też w to inwestowały. No i ostatni punkt, strefa czystego transportu. No to wiadomo, tutaj Kraków, Warszawa z wieloma problemami głośnymi, no bo wiadomo, to też spotyka się z dużymi protestami. Natomiast, no wiadomo, taka strefa to przede wszystkim zakaz wjazdu w określoną strefę dla pojazdów o wysokich emisjach, tak? No i gdzieś wtedy uprzywilejujemy pojazdy o wyższych standardach emisji. Co możemy zrobić na przykład, żeby gmina korzystała w większym stopniu z OZE? Czyli żeby no, odchodziła de facto od spalania paliw kopalnych. Raz to planowanie przestrzenne, czyli można tutaj wyznaczać powiedzmy w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego strefy, tak? Czy to dla elektrowni fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biogazowni, czy innych projektów OZE, tak? Można gdzieś wydzielić też, żeby nie powodowało to konflikty z mieszkańcami, tak? Żeby to gdzieś nie było zbyt blisko. Druga sprawa, no same gminy mogą inwestować w OZE, tak? Inwestować w OZE i tak naprawdę dzięki temu na przykład dostarczać energię do szkół, przedszkoli, oczyszczalni ścieków. I są gminy w Polsce, które no właśnie wybudowały takie elektrownie i zasilają właśnie swoje publiczne placówki. Są gminy, które na przykład, w których wszystkie szkoły na przykład mają instalacje fotowoltaiczne i z nich korzystają. No, na te projekty można pozyskać finansowanie zewnętrzne i to jest bardzo ważne, tak? Bo często, no wiadomo, gmina nie ma zbyt tych pieniędzy na to, żeby inwestować, ale jest sporo naprawdę tych projektów takich gdzieś unijnych, czy środków norweskich, czy najróżniejszych, z których można starać się korzystać. Wiele gmin z tego korzysta, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego chociażby, i, i finansuje sobie właśnie te instalacje. Takim ciekawym przykładem są na przykład no, ulgi podatkowe, na przykład można wprowadzać tak, tam, gdzie na gruntach, na których będzie OZE. Ciekawym przykładem jest właśnie ten ostatni, czyli na przykład gminne magazyny energii. Tu na przykład Ochotnica Dolna zbudowała sobie takie 3 przemysłowe magazyny energii, które de facto które pomagają stabilizować sieć niskiego napięcia, tam gdzie jest duża koncentracja tych mikroinstalacji fotowoltaicznych, bo no jak wiadomo, tam gdzie te nasze sieci są niedostosowane do dużej ilości fotowoltaiki i bywa tak, że po prostu jak jest duże nasłonecznienie, no to instalacje się po prostu wyłączają nawet w ciągu dnia. Magazyny energii natomiast no, pozwalają stabilizować, no, de facto wykorzystywać, tak, przekazywać gdzieś dalej w sieć, wykorzystywać tą energię zmagazynowaną. Można tworzyć na przykład klastry energii, też fajny przykład na przykład właśnie w tej Ochotnicy, czyli to jest już takie porozumienie osób fizycznych, prawnych i tutaj na potrzeby właśnie wytwarzania i dystrybucji energii. Energia jest wytwarzana w ramach klastra, następnie jest odbierana przez mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, nadmiar magazynowany na przykład właśnie w tych magazynach energii. No w Polsce, jak widać, coraz więcej takich projektów powstaje. Naprawdę to fajnie działa, bo no, korzyść mają z tego tak naprawdę wszyscy i samorządy, i mieszkańcy, którzy no, mają na przykład chociażby tańszą energię często dzięki temu.
Kolejnym przykładem spółdzielnie energetyczne. I tutaj na przykład gmina Skawina właśnie tak samo powołała spółdzielnię energetyczną, czyli to jest taka organizacja, w której członkowie tej społeczności lokalnej tak, wspólnie zarządzają produkcją, dystrybucją energii. I tak naprawdę, no właśnie, dzięki przyłączaniu jakby kolejnych tutaj jednostek, instytucji możemy produkować tą tańszą, czystą energię i gmina może z tego korzystać, mieszkańcy z tego mogą korzystać, czyli same zalety w zasadzie. Kolejne pytanie. Jakie działania można podjąć, by na przykład budynki były bardziej efektywne energetycznie? No i tu oczywiście podstawowa sprawa, termomodernizacja budynków gminnych, czyli warto, żeby gminy no, pozyskiwały te środki, chociażby no, teraz w tej perspektywie z KPO czy z różnych innych źródeł, ale no najczęściej właśnie teraz właśnie źródła unijne, tutaj sporo będzie na termomodernizację. Warto, żeby się starać o to, zidentyfikować przede wszystkim te budynki, które wymagają termomodernizacji i zmniejszać de facto no, te zapotrzebowanie budynku czy na energię cieplną. No, dzięki temu jest mniejsza emisja tych i pyłów zawieszonych, i gazów cieplarnianych. Pyłów oczywiście, jeżeli tam wchodzi w grę też wymiana urządzeń grzewczych. No można też wprowadzać systemy zarządzania energią w budynkach, tak żeby jakby rozsądniej, mądrze zarządzać, tak żeby instalacje elektryczne jakby nie chodziły w porze, kiedy na przykład w budynku nikogo nie ma, czy no jakby tutaj wspomagać ten inteligentne użytkowanie budynku pod kątem energii. Taka ciekawostka, na przykład znowu gmina Skawina, tam się sporo dzieje, dlatego dużo przykładów. Gminny energetyk, który właśnie ma monitorować zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej, realizować działania w kierunku poprawiania efektywności energetycznej, czyli też wskazywać właśnie, gdzie należałoby coś poprawić, gdzie należało może by termomodernizować, gdzie należałoby wymienić żarówki, czy dobrać inną taryfę energetyczną dla danego budynku. No, taka osoba, która po prostu no, de facto czuwa że nad budynkami gminnymi, ale też na przykład edukuje administratorów innych budynków, tak, w obszarze takiego prawidłowego, efektywnego użytkowania tych obiektów. No i dotarliśmy do końca, także teraz będzie pytania. Tak. Łukasz, mamy parę pytań na czacie. Ja bym może Ci je przeczytała i potem zatrzymam nagrywanie, bym mógł cofnąć się do tego slajdu wcześniejszego, jeszcze do pytań. Dobrze, więc pierwsze pytania dotyczyły slajdu, na którym omawiałeś raporty GIOŚ. Czy jakby ktoś chciał sprawdzić dla swojego miasta, to te raporty są na poziomie też, nie wiem, gminy, miasta czy wsi, czy też to są takie raporty ogólnowojewódzkie? Chodzi o jakość powietrza. Tak, jakość powietrza, tak. No to one są opracowywane w zasadzie dla całej Polski, jakby każdy GIOŚ znaczy e, dla każdego województwa i jakby dla każdej gdzieś tam, nie wiem czy to jest na poziom gminy, natomiast ocena jakby jakości powietrza to jest jakby obowiązek taki prawny i jakby te raporty są. No, trzeba by po prostu poszukać i na stronie GIOŚ-u. Na pewno na stronie GIOŚ-u Mhm. są. Nie tylko dla wybranych, ale oczywiście no, z uwzględnieniem, że tam, gdzie są, bądź gdzieś są w pobliżu te stacje GIOŚowe, tak? No bo oczywiście te raporty opierają się o stacje monitoringu jakości powietrza, także jeżeli jest stacja, no to na pewno też są jakby oceny jakości powietrza. Jak będzie potrzeba, ja mogę tam gdzieś później podesłać link, poszukać, także. Tak, to może byłoby super. Właśnie jakbyś może tam na grupie pod wydarzenie, może tam po prostu te różne linki wklejajmy, bo to jakby dopiero były pierwsze pytania. Tutaj widzę, że też na czacie się też już pojawia.
Drugie, kolejne pytanie. Czy masz może jakąś wzorcową uchwałę antysmogową? Bo rozumiem, że to przyjmuje gmina. One pewnie się czymś różnią, Nie, tak? nie, Pewnie są lepsze i gorsze, czy tak, uchwały antysmogowe przyjmowane są na poziomie znowu sejmiku najczęściej, czyli sejmiku. dla województwa. Natomiast oczywiście możliwe są lokalne uchwały antysmogowe. Taką uchwałę antysmogową lokalną ma Kraków, ma Warszawa, ale mają też na przykład różne uzdrowiska na południu Polski, też takie swoje bardziej lokalne. To oczywiście no właśnie zależy o to, która potrzebna. Jeżeli chodzi o te wojewódzkie, to naprawdę na pewno fajnie są opracowane mm, Małopolska no i Mazowiecka też. Tutaj brałem udział, także, także myślę, że też jest to fajnie zrobione. No natomiast te lokalne, no to tutaj Kraków, tak, ma tak naprawdę no jest wzorcowy, no bo pierwszy no i też ma tak, najlepiej to Tak, to myślę opracowane. też, że tutaj linki do tych uchwał też pewnie by się przydały i może pomogą. E, Dobrze, jeszcze, czy możesz porównać szkodliwość spalania węgla brunatnego do węgla kamiennego? O, no i to jest dobre pytanie. Z tego co wiem, no to jednak dużo gorszy pod tym względem jest węgiel brunatny. Jednak no tutaj nawet z tego co kojarzę, no tu była duża walka też o to, żeby zabronić właśnie tego węgla brunatnego, ob tutaj właśnie wszelkich takich miałkich form węgla, no to też właśnie brunatnego. E, No i z tego, co teraz już nie pamiętam, jak to wiem, że no ten zakaz gdzieś tam obowiązywał, ale to wiadomo, teraz jak były te różne zmiany związane, mm, mm, no właśnie, że rządzący sporo tych zakazów i takich różnych ograniczeń, czy chociażby norm jakości powietrza, no to zniesiono, tak? I bym musiał sprawdzić, na czym to teraz, jakby jaki jest stan aktualny tych norm jakości nie powietrza, tylko opału, oczywiście, mm, paliw stałych. Natomiast no na pewno ten węgiel brunatny jest bardziej emisyjny i gorszy pod tym względem. A drewno? Jakoś jeszcze porównał do drewna? Samo drewno. No, drewno to też dużo zależy od tego, jak jest spalane, tak? Czy spalamy w sposób taki, no, w jakim urządzeniu de facto tak naprawdę też, no bo wiadomo, mamy teraz te urządzenia eco-design, gdzie ten poziom emisji jest naprawdę, można tam bardzo niski uzyskać. Natomiast no, drewno wbrew takim ogólnym jakby odczuciu, że wiadomo, to jest fajne, kominek tutaj, zapach i tak dalej, no ma też bardzo dużo szkodliwych substancji, tak, jest bardzo dużo na ten temat badań i no też jest niestety szkodliwy ten dym z drewna. Natomiast no, na pewno jeżeli spala się w taki czysty sposób, czyli taki de facto no, w tych najnowszych urządzeniach no, praktycznie nie ma dymu, tak? Jeżeli jest spalane, oczywiście drewno musi być sezonowane, czyli też no, to jest podstawa, czyli musi być tam poniżej 20% wilgotności, to chociażby te uchwały antysmogowe już wprowadzają te wymogi też. No i chociażby ten obowiązek na gminie, żeby też kontrolować, czy mieszkańcy no, mają tą świadomość, czy trzeba edukować w tym kierunku, chociażby właśnie, żeby drewno było sezonowane, żeby, e, żeby miało tą odpowiednią wilgotność. A jeśli ktoś pali śmieciami, tak? Co poza edukacją, co poza Nie, ale kontrolami tak naprawdę samorząd może zrobić? no, jeżeli ktoś pali śmieciami, to jakby to nie ma co edukować, tak? Tutaj to trzeba karać. To jakby tutaj nie powinno być taryfy ulgowej, no bo to jest po prostu, no to jest przestępstwo na zdrowiu tak naprawdę takim publicznym i tutaj no tu nie powinno być litości. No oczywiście jeżeli to są przypadki typu, wiadomo, no to też indywidualnie często trzeba zobaczyć, tak? No jeżeli to jest jakaś starsza osoba, widać, nieświadoma coś i tak dalej, gdzieś tam coś wrzuci, to też nie chodziło tutaj, żeby od razu karać.
jakąś grzywną czy coś. No tutaj tak, to tutaj można edukować jak najbardziej, natomiast to ja mam na myśli takie sytuacje, kiedy ktoś no jakby ewidentnie, tak, często są jakieś zakłady produkcyjne na przykład, które po prostu jakimiś odpadami palą, no czy z oszczędności, czy chociażby palenie zużytym olejem silnikowym na przykład, też są w warsztatach samochodowych często ten olej spuszczony z samochodów, taki już przejeżdżony, wiadomo, zużyty, jest spalany po prostu normalnie i nim się pali. Także no tutaj, tutaj to raczej właśnie karanie głównie, tak? Edukacja przez karanie, niestety, w tych takich drastycznych sytuacjach. Na czacie widziałam jeszcze jedno pytanie, ale tak naprawdę nie wiem, czy to jest do ciebie, ale zadam je, a potem pomyślałam, że już po prostu zatrzymam nagranie, to może sobie jeszcze porozmawiamy. Tutaj mamy ciekawą dyskusję a propos samochodów elektrycznych i a propos fotowoltaiki. Więc jakby zadam to pytanie i w razie czego przekierujemy je może na kogoś innego. Jakimi zapisami i regulacjami można się wspierać przy pomysłach poszerzenia ulicy, chodzi o Warszawę, kosztem ścięcia starych drzew i postawienia ekranów dźwiękoszczelnych przy samym boisku szkolnym? Czy to do ciebie, czy do kogoś Rozumiem, innego może? żeby przeciwdziałać takiemu, przeciw takiemu tutaj działaniu, tak? Czyli jest taka inwestycja, która no, ma taki wpływ i co można zrobić. Tak, i zwłaszcza chodzi o grunt jakby prawny. Ech, Poszerzanie drogi, wycinka. No nie wiem, czy prawny, czy trzeba się tutaj coś prawnie zdziałać takiego, żeby znaleźć, no niestety to jakby nie ma zakazu, tak, takich działań, czyli jakby no nie można wskazać, że któraś z tych działań tutaj jest jakby jakoś przepisami prawa zakazana. No można się pewnie no, powoływać na różne właśnie kwestie emisyjności i tak dalej, ale to no, nie ma nic twardego, na co można się powołać. No tak mi się przynajmniej wydaje. To ja tutaj, no to jest typowy często problem, tak, że gdzieś właśnie jest inwestycja, nie patrzą, wycinają po prostu jakiś starodrzew, tną po to, żeby gdzieś coś tam poszerzyć drogę. Standard. Mhm. No, A normy jakości powietrza, czy to nie można byłoby się, też autorka pytania się pyta, czy to nie może pomóc jakoś, tak żeby trochę może naokoło w takim razie. no tak, ale normy jakości, no tutaj ciężko, e, ciężko to udowodnić. Ja akurat mieszkam w Wawrze, Warszawa, tutaj 1000 metrów, 900 ode mnie jest południowa obwodnica Warszawy, wycięto cały las, zrobiono obwodnicę. No wiadomo, tam miała być, jest, tak, ale chociażby nie zbudowano na przykład ekranów dźwiękoszczelnych i też można, tak? I ludzie w ogóle na przykład mają, są w ogóle bez ekranów, mimo że są na przykład normy, tak? No i teraz po kilku latach są robione jakieś analizy porealizacyjne i może za kolejne 5 lat im dobudują na przykład ekrany. No niestety no, jest tak i tak samo tutaj z tą emisją, no to jest jakby nie do udowodnienia i nie, no ja nie jestem w stanie tutaj nic pomóc niestety Mhm. i podpowiedzieć. No, ciężko to widzę, tak, żeby tutaj coś. To jedyna rzecz to z tymi drzewami, by tam się nagle cudem okazało, że któreś to, nie wiem, pomnik przyrody, tak, no to wtedy tak, to mamy wtedy podstawę tak, żeby zatrzymać, no nie można na przykład wyciąć pomnika przyrody, tak, natomiast poza tym, no to ciężko. I jeszcze jedno pytanie widzę. Jak wygląda kwestia gazowania odpadów? Czy to jest eko? Tutaj no, nie jestem ekspertem na pewno w tym temacie, natomiast z punktu widzenia powiem tak, z punktu widzenia takiego jakości powietrza, tak, może w ten sposób, to chyba wolałbym mieć, no może wolał, to bym pewnie nie wolał, bo to mało kto by pewnie chciał mieć taki zakład, no bo to on się wiąże nie tylko z jakimiś, to nie bardzo nie chodzi tyle o emisję, co no trzeba najpierw dowieźć, dostarczyć i tak dalej do takiego zakładu, chociażby odpady i to jest chyba największy problem. Natomiast jeżeli chodzi o emisje same, tak, z takiego zakładu, to już takie zakłady mają naprawdę wyśrubowane normy, jeżeli chodzi o filtry, tak. Zakłady przemysłowe
spełniają przede wszystkim, muszą spełniać po prostu te duże, tak, normy emisji. Przede wszystkim to jest już wtedy to nie jest ta niska emisja, tylko ta wysoka emisja, czyli powyżej 40 metrów, tak, ta, która nie trafia bezpośrednio w nasze otoczenie, jakby i nas nie truje. I no, na pewno to jest mniej uciążliwe niż takie pospolite kopciuchy w naszym otoczeniu. Ale to mówię, to tak jest tutaj. Nie chcę uchodzić za eksperta, bo nie jestem. Dobrze, to ja w takim razie tak. Jakbyś mógł przestać udostępniać swój ekran. Ja w tym momencie też wyłączę nagrywanie.